Widzieliście go w telewizji i na YouTubie. Lubią go dzieci i dorośli. Prawdopodobnie większość z Was miała z nim styczność. Ale czy ktokolwiek z tej większości zastanowił się, czy hel jest szkodliwy? Na początek zastanówmy się, czym w ogóle jest hel. Hel to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2 i będący w pierwszym okresie tablicy Mendelejewa. Należy do grupy gazów szlachetnych i tak jak pozostałe jest bezwolny, bezbarwny i nietoksyczny. Z tego punktu widzenia jest całkowicie bezpieczny, ponieważ nie wchodzi w reakcję z pierwiastkami chemicznymi znajdującymi się w naszym ciele. Czy zatem mamy się czego obawiać? Pamiętajmy, że na co dzień oddychamy mieszaniną azotu, tlenu, pary wodnej, dwutlenku węgla i kilku innych pierwiastków. To właśnie tlen, którego jest tam 21%, zapewnia oddychanie, a zarazem funkcjonowanie komórek naszego ciała. W momencie, gdy zaciągamy się helem, tym samym wypłukujemy tlen z naszych płuc oraz przez ten okres nie oddychamy powietrzem, a tym samym tlenem. To prowadzi do stanu niedotlenienia tkanek naszego ciała, czyli hipoksji. To właśnie ona jest odpowiedzialna za złe samopoczucie podczas używania i bawienia się helem. Zawroty głowy, bóle głowy, mrowienia w kończynach, mroczki przed oczami to tylko kilka objawów niedotlenienia naszego ciała. To nie jest niebezpieczne, ale jeśli niedotlenienie będzie się utrzymywać, spowoduje to chwilowe omdlenie, upadek, a w konsekwencji uraz. Zakładam oczywiście, że używamy balonika z helem. Natomiast jeśli ktoś wpadnie na pomysł użycia butli helowej, sytuacja diametralnie się zmienia. I na tym niestety zagrożenia się nie kończą. Zwiększone ciśnienie wprowadzone do naszego układu oddechowego może doprowadzić do rozerwania płuc, odbywu płucnej, a nawet krwawienia. Ale nie to jest najgorsze. Najgorszy jest tzw. zator płucny, czyli dostanie się pęcherzyków gazu do układu krwionośnego. To właśnie to może być odpowiedzialne za odcięcie dopływu krwi w narządach, a w konsekwencji ich martwicę. W końcu wiele z nas widziało przecież na filmach, jak czarne charaktery wstrzykują powietrze pacjentowi, a ten momentalnie dostaje zawału i umiera. Zatem używanie helu tylko rozsądnie i z głową. Jako gaz jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu wykorzystuje się go do napełniania balonów. Ale nie dzięki temu jest znany najlepiej. Znamy go przecież z tego, że podwyższa on nasz głos w momencie, gdy się nim zaciągniemy. Gaz w środowisku lżejszym, o mniejszej gęstości, rozchodzi się szybciej, zatem jego częstotliwość wzrasta. W miarę wzrostu częstotliwości dźwięku nasze ucho odbiera go jako wyższy, dzięki czemu mamy ten całkiem zabawny efekt w postaci z kreskówki. No dobrze, a co jeśli chcemy, żeby nasz głos był niższy? Musimy wtedy użyć gazu cięższego od powietrza, który jednak tak samo jak hel będzie mało reaktywny z tkankami naszego ciała, a tym samym nietoksyczny. Takim gazem jest heksafluoryk siarki. Po wprowadzeniu do płuc, a następnie wydychaniu w trakcie tworzenia głosu, działa on analogicznie do helu, z tym, że poprzez stworzenie gęstszego i cięższego środowiska fale dźwiękowe rozchodzą się w nim wolniej, a tym samym głos odbierany jest jako niższy poprzez zmniejszanie częstotliwości. Ale czy hel może służyć tylko zabawie? Niekoniecznie. Mieszanina tlenu i helu, tzw. helioks, przez wiele lat używana była w terapii zaburzeń dróg oddechowych. Umożliwiała ona pacjentom, chociażby z astmą, łatwiejsze wprowadzanie tlenu do płuc, a tym samym łatwiejsze oddychanie.
Heliox jest używany także do teraz podczas nurkowania głębokiego. Jest on stosowany zastępczo w stosunku do mieszaniny tlenu z azotem, który może spowodować tzw. chorobę dekompresyjną. Hel jest badany także pod kątem innych zastosowań w medycynie, np. w chirurgii. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie helu, koniecznie zadawajcie je poniżej w komentarzach. Daj łapkę w górę, jeśli uważasz, że film był całkiem dobry. Zasubskrybuj, by być na bieżąco z nowymi materiałami. Lub daj znać w komentarzu, jeśli cokolwiek w filmie było nie tak. Tymczasem dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, a Szczebrzeszyn z tego słynie, że chrząszcz właśnie tam brzmi w Trzcinie.